miło mi powitać Was po raz kolejny na naszym kanale nawodnienia.eu. W dzisiejszym odcinku chciałybyśmy zaprezentować Wam filtr siatkowy marki Rivulis F6400. Razem z Agnieszką, moją koleżanką, zapraszamy Was na unboxing. Jak widzicie, filtr jest zabezpieczony na czas transportu tekturowymi osłonami, a także jego najbardziej newralgiczna wystająca część, czyli korbka, jest dodatkowo zabezpieczona takim styropianem. W pudełku znajduje się część główna, czyli filtr w plastikowej obudowie. W środku już ma zamontowaną siatkę i mechanizm płuczący. W pudełku znajduje się też czujnik różnicowy ciśnienia. Oraz w tekturowych osłonkach znajduje się osobno korbka oraz ręczny zawór spustowy. Omówmy może ten główny element. Mamy tutaj plastikową obudowę z gwintami. Tutaj akurat jest gwint przycelowy zewnętrzny. Mamy tutaj zabezpieczenie na gwint do transportu. Mamy klamrę ze stali nierdzewnej. Element przyłączeniowy do korbki do mechanizmu płuczącego. I gwint zabezpieczony korkiem do zaworu spustowego. Sprawdźmy, co jest w środku tego filtru. Tutaj w środku mamy siatkę. W zależności od rodzaju zanieczyszczenia, jak i od wielkości cząsteczek, z jakimi mamy do czynienia, te siatki są tak naprawdę różnych rozmiarów, o czym możemy dowiedzieć się od producenta z ulotki, ile mesz ma dany filtr. I mamy też skaner ssący, który obraca się pod wpływem przekręcenia korbki. Jest to główny mechanizm płuczący. Tu w środku widzimy takie czarne elementy, to właśnie jest ten skaner. W związku z tym, że mamy zamknięte zawory, zarówno zawór spustowy, jak i instalacja napełniła nam się wodą, to ciśnienie utrzymuje się na stałym poziomie. W tym momencie Agnieszka odkręci zawór i uruchomi zraszacz zamontowany na końcu tej mini instalacji. Ciśnienie powinno spaść. Tak. Widzimy, jak to Zademonstrujemy teraz, jak przepłukać ten filtr. Wyobraźmy sobie, że wskaźnik niedrożności wyskoczył. Oznacza to, że filtr jest zabrudzony i trzeba go przeczyścić. W tym celu trzeba zdjąć korek ochronny z gwintu i otworzyć ten zawór. I kręcimy korkiem. Stąd będziemy wiedzieć, że filtr jest oczyszczony, to stąd, że ten wskaźnik z powrotem opadnie do takiej pozycji, jak jest teraz. Wszystkie nieczystości odprowadzamy. Można tutaj przyłączyć rurę do dedykowanego miejsca i woda wraz z zanieczyszczeniami powinna tam iść. I pamiętamy o tym, że wykonujemy to na przepływie, nie na zamkniętym obiegu wody, tak żeby było ujście. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Prezentowany filtr służy przede wszystkim do filtracji wody zanieczyszczonej frakcjami piasku. Tak naprawdę do mniejszych instalacji, może nie tych ogródkowych, ale na pewno przyda się w każdym gospodarstwie rolnym.
Dzięki za to, że byliście z nami jeszcze raz i zapraszamy Was na oglądanie kolejnych naszych filmów. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dacie nam lajka. Dzięki i do zobaczenia.